Hej, z tej strony witam was za ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Powerless Adventure. Pora w takim razie na świat 4. Mamy spam billami. I niestety pojawia się także billowy Lakitu, który to zrzuca takie właśnie biblastery, które no niestety nie strzelają billami idealnie w lewo lub w prawo i zamiast tego lecą one pod kątem. Więc na pewno jest to jakieś dodatkowe utrudnienie. No dobrze, że jak zwykle Lakitu sam nas nie zabija przy dotknięciu, bo byłoby gorzej. Tutaj oczywiście ślepy zaułek. Musimy iść dołem. No, w odróżnieniu od czołgowych etapów przynajmniej możemy się uratować, jak się trafi taki ślepy zaułek. Nie mamy autoscrolla. I tyle jeśli chodzi o poziom pierwszy. No łatwy nie jest, ale jest bardzo krótki. Możemy go przebiec, jak widać praktycznie. Dużo nie zajmuje wtedy. Pora na zamek. Pierwszy z dwóch w tym świecie. Muzyka z Mega Man 7, bodajże z fortecy Wily'ego. Chyba trzeci etap fortecy? Albo czwarty ewentualnie, chyba trzeci. Bo generalnie to pierwszy i drugi w ogóle zupełnie inaczej brzmiały. Myślę, że tak. Tutaj generalnie gimmickiem tego poziomu będzie to, że niektóre platformy są niewidoczne i stają się widoczne dopiero, gdy staniemy już bardzo blisko. Chociaż później ten gimmick zostanie rozwinięty, ale to dopiero w drugiej części poziomu. Do tego jeszcze dojdziemy. Ta, no ten Fireball jest w tragicznym dla nas położeniu, bo jest wyżej. Na szczęście my możemy się, zakładam, schronić na tych schodkach, ale w końcu musimy stamtąd wyjść. Szczególnie, że nie mamy dużo czasu na ten poziom. Przynajmniej, no, nie od samego początku etapu. Tu polecam stanąć po prostu na krawędzi i dopiero później przejść, jak te podobu wylecą. Nie chcemy raczej na takim małym bloczku na przepaścią utknąć przy tych podobu. Jeśli chodzi o podobu, to te też praktycznie od razu wylatują, jak tylko się schowają, więc uwaga. No, a tutaj taki podobu wyleci i chwilę mamy czasu, zanim znowu będzie. Okej. Kocham, jak wrogowie są ponad ekrany, nie wiem, gdzie się znajdują, ale... Okej. Tak, tutaj mamy to rozwinięcie tego gimmicku, że są niewidzialne platformy. Więc musimy odgadnąć, gdzie są te platformy po tym, gdzie są monety, albo po tym, gdzie są wrogowie. No gdyby to było tak, że musimy na chybił trafił znaleźć platformy, to byłoby trochę gorzej, jak sądzicie. No, powiedziałbym, że ten drugi bloczek to jest taki safe spot. Rotodiski nas tam nie sięgają, jak nie staniemy idealnie na lewej krawędzi drugiego bloku. I też jedyne, co nas tam może dosięgnąć, to podobu, tylko że podobu, no to i tak łatwiej unikniemy na drugim bloku niż na trzecim, czwartym albo piątym, bo jesteśmy dalej od nich. Więc polecam stanąć na drugim bloku. No pierwszy blok z kolei, no to rotodiski tam sięgają, więc bym zalecał najbardziej drugi blok właśnie. Tak czy inaczej mamy czołgi z lawą. Nie pytajcie mnie, jak to działa, że ta lawa po prostu przepływa przez całą tę krainę w tym momencie i dlaczego czołgi się nie roztapiają od tego czy coś, nie wiem. Nieważne, w każdym razie mamy gimmick i musimy się do niego dostosować. No bo jak widać, no to niestety co jakiś czas musimy przeskoczyć na inne czołgi. No w tym momencie oczywiście się wystawiamy na działanie lawy. Jest jeszcze też jedna taka rzecz. Generalnie, jeżeli lądujemy na slope'ie, na tym wzniesieniu, to Mario się nieco wbija po prostu w podłogę, co niestety ma duże znaczenie przy tym. Bo się może okazać, że po prostu zginiemy, bo nas lawa dotknęła, mimo że tak staliśmy. O, jak teraz stoję, no to nie ginę od lawy, ale gdybym wylądował na slope'ie przed stanięciem na tym, to byłbym nieco niżej i by w tym momencie lawa mnie zabiła. Tak jest niestety zrobione.
Okej. Jezu. To jest jeden z trudniejszych momentów na pewno w poziomie, no bo dużo zależy jak te bile się ustawią. Tu polecam wywabić w sumie Billa, łatwiej wtedy przeskoczyć. Swoją drogą tamten wcześniejszy bloczek to było samobójstwo. Szczególnie, że wiemy, że tam będzie tylko jedna moneta. Chociaż ja bym dał Poison Mushrooma tam na zasadzie dla żartu, no bo i tak to jest samobójstwo tam pójść. Dobra, udało się. No końcówka tego poziomu też do łatwych nie należy. Pamiętam, że w 50 FPS-ach widziałem strategię, która niestety u mnie nie działała, tak jakby nie umiałem jej powtórzyć. Więc w 60 klatkach na sekundę prawie od razu przebiegam, zanim zdąży Bill tam wyszczelić, bo tam jak wystrzeli Bill, to może być kiepsko dla nas. No i mamy zamek. Muzyka bodajże z New Super Mario Bros. Też w zamku. I taka mroczna muzyka to coś, czego mogę się spodziewać, prawda? Okej. Czekajmy może chwilkę, dobra. Uff, Jezu. Co te Fire Piranha Planty tak się na mnie wzięły? Okay. No, klasycznie Pokemony do zdobycia. Dobra. No tutaj jeszcze nie są takie złe Fire Piranha Planty, ale będą gorsze w pewnym momencie. Udało się. Lepiej poczekać. Teraz uwaga, bo przed wyjściem właśnie z tunelu jest podobu. Trochę byłoby przykro tuż przed checkpointem takie jej. Skaczemy i nagle wlatujemy w tego podobu. Już myślałem, że dosięgnę tego Firebara. Szkoda byłoby na tym stracić życie, bo to chyba jeden z łatwiejszych momentów w tym poziomie. Okay, tutaj możemy, pamiętam, stanąć. Okay. I teraz uwaga, bo mamy labirynt. Musimy wybrać dobrą drogę. Oczywiście wiadomo, będzie to najgorsza droga dla nas. Jak zawsze, nie? No i teraz pora na ten masakryczny moment. Mamy platformę, która niestety jest słabo widoczna, bo co chwila wylatuje taki właśnie Firebar, jeszcze Fire Piranha Plant. Gdzie to poleci? O jest, udało się. Ten moment jest masakrycznie trudny, no bo nie możemy nawet stanąć i zobaczyć, gdzie są te Fire Piranha Planty. A musimy w końcu wejść na tę windę. Więc cóż, ja osobiście bym znerfił ten moment. Jakoś. Zaraz wracam. Dobra, jestem. No i mamy walkę z bossem. A ja z nim Bowser Jr.
To było pechowe ustawienie. Jest! Przepraszam, że się nie odzywałem, ale musiałem się skupić na tym bossie. No nie jest on łatwy na pewno. Ani słowa. Obejrzyjmy cutscenkę. O. Jej! Uzyskaliśmy wszystkie power-upy. Na pewno będziemy mogli ich używać w kolejnych światach. Ha! Koniec. A i w tym momencie gra nas w sumie wywala do hubu, mimo że możemy wybrać dalszy świat, no jest to dość unikalne, gdzie w innych grach Mario Forever no to przechodzimy od razu do kolejnego świata. Tu z kolei po przejściu pierwszych 4 światów musimy wrócić do hubu i dopiero wtedy wybrać świat 5, ale to będzie miało uzasadnienie fabularne, to będzie przy kolejnym świecie. Generalnie jak zauważyliście, boss ten zawsze atakuje tej samej kolejności. Najpierw 3 razy podskakuje i rzuca kulami ognia, później skacze wysoko, ląduje i tworzy falę taką ognia, później raz sobie skacze i rzuca kulami ognia, a później raz używa ataku z buraczkami, no i potem ataku z tym burakiem, co się tak odbija, to od nowa wszystko jest po prostu. Więc to jest plus. No minus jest taki, że no ten atak z burakiem jest trudny, prawdę powiedziawszy, bo się może losowo odbić wysoko albo nisko, to po pierwsze. Na po drugie nie mamy Fire Flowera ani nic, musimy skoczyć na Bowsera Juniora. No niestety jak widać porusza się w taki sposób, że czasami się zatrzymuje, czasami chodzi. Strasznie nie lubię tego movementu, Bowser też ma taki movement zresztą. Na szczęście jak Bowser Junior skoczy, to w tym momencie ma zwykły ruch, po prostu leci, nie zatrzymuje się nagle w powietrzu losowo, więc wtedy możemy przewidzieć, gdzie wyląduje i na niego wylądować. Więc spoko, udało się, bardzo się cieszę, że się udało nawet bez Game Overa, jej. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Zobaczymy w takim razie, co będzie w świecie 5, co? Na razie to tyle, dzięki za oglądanie, pana pakiet pozdrawiam, poznałem te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa domagała, Dejpezia, Vanu Revi, Fipresowito, Pegens, Imael Derszok, PKKPS, Nesson X, jeszcze Szynczak bez nazwy, Lemix i Pomidor, Ghostbane, Piotr Hadu, YouTube, Nikoła, X, Granatycznie Nazista, Kupszyl, Maker 12, Kłask 11, Batera DMX, Blacki, Butterfly, Yoshi 14, Razie 6, Szymeczy, Premium, Core Games, Skibidi Toilet, Demus, Misera Peño, Tomek 39, 89, Bannak 06, Fibus, Amuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captura Zyś, Masakrat Kalefe, Mario Sea Fox, Zosia Zekmi, Raz 7 Walker 678, Filipolska, i wsiek Banner z Merkem, BWM, Kenzo, 89, Shen, a 150 Studio to szybka. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!